Witajcie w 62. odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Na wstępie przypominam o możliwości zadawania w komentarzach pytań do kolejnych filmów, a teraz przechodzimy do materiału. Pierwsze pytanie do dzisiejszego filmu zadał Prawel. Który sezon Pucharu Świata był najgorszy w historii reprezentacji Polski? Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wymienić dwa sezony, które były dla reprezentacji Polski równie fatalne. Chodzi o sezony 1989-90 oraz 1990-91. Były to jedyne w historii sezony, w których Polska nie zdobyła choćby punktu do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata lub Pucharu Narodów. Najlepszymi polskimi skoczkami jeżdżącymi w tych latach na zawody Pucharu Świata byli Jan Kowal, Jarosław Mądry czy Bogdan Papież, których wielu z Was może nawet nie kojarzyć. Z całej trójki tylko Jan Kowal punktował w Pucharze Świata w swojej karierze, co miało miejsce jeszcze przed dwoma wymienionymi sezonami. Natomiast pozostała dwójka nie dostała się na punktowane pozycje ani razu. Poziom reprezentacji Polski z tamtych lat można śmiało przyrównać do obecnej sytuacji np. w Czechach czy nawet Kazachstanie. Kilka lat później reprezentacja Polski zaczęła się jednak stopniowo odbudowywać. Drugie pytanie na dziś zadał Antoni Idziak. W jakim konkursie rodzina Prełców zdobyła najwięcej punktów? Miało to miejsce w Engelbergu w roku 2015, kiedy zwyciężył Peter Prełc przed Domenem, dzięki czemu zgromadzili 180 punktów. Cenę nie skakał wtedy w Pucharze Świata. Co ciekawe, nie zdarzyły się właściwie konkursy, w których cała trójka braci spisałaby się naprawdę dobrze. Niemal zawsze, gdy dwóch z nich skakało na wysokim poziomie, jeden albo zaliczał bardzo słaby występ, albo był w zbyt słabej formie, żeby skakać w ogóle w Pucharze Świata. Kolejne pytanie zadał użytkownik Xmonak. Czemu Adam Małysz do 2005 roku po odbiciu z belki nie układał się do normalnej pozycji dojazdowej, tylko jego ręce dotykały nart, a potem składały się do normalnej pozycji dojazdowej? To ciekawe pytanie. Pozycja najazdowa Adama Małysza rzeczywiście zmieniała się w czasie bardzo wyraźnie. Do 2005 roku wyglądała tak, jak to opisałeś. Później przez kilka lat ruszanie z belki w jego wykonaniu było, można powiedzieć, zupełnie normalne, bez charakterystycznych ruchów. Natomiast w ostatnich latach kariery stosował tak zwaną nakładkę, którą robi obecnie np. Maciej Kot. To, w jaki sposób zawodnik rusza z belki, jest kwestią indywidualną. Pewne konkretne ruchy mogą pomóc zawodnikowi przyjąć właściwą pozycję, w której będzie się czuł komfortowo i która przyniesie dobre rezultaty. W przypadku Adama Małysza wyraźna zmiana nastąpiła po kryzysie z sezonu 2003-2004. Najwyraźniej z nowym trenerem Heinzem Kuttinem poszukiwali nowych sposobów na pozycję najazdową, ponieważ dotychczasowy się wyczerpał, nie przynosił już spodziewanych rezultatów i nie pasował do technicznej wizji trenera. Warto zwrócić uwagę, że w taki sam sposób, czyli z przysiadem po ruszeniu z belki, skakał Kamil Stoch. W jego wypadku zmieniło się to po objęciu kadry przez Stefana Horngachera i sam Kamil Stoch mówił o zmianie w pozycji najazdowej i ruszaniu z belki, które wprowadził nowy trener. W jego wypadku było to strzałem w dziesiątkę, ponieważ w kolejnym sezonie nie tylko wyszedł z głębokiego kryzysu, ale zaliczył jeden z najlepszych sezonów w karierze, wygrywając m.in. turniej 4 skoczni. Waflo 17b zadał następne pytanie. Jak sądzisz, czy nadawanie skoków jest lepsze w TVN czy w TVP i czy skoki powrócą do TVP? Gdy ta zmiana następowała, byłem nastawiony do niej negatywnie. Sytuacja, w której jedna telewizja w kraju transmituje skoki, bo jak wiadomo w Eurosporcie i TVN-ie mamy tych samych komentatorów, jest negatywna pod kątem rywalizacji o widza. Ze względu na brak konkurencji dany nadawca może pozwolić sobie na opuszczenie poziomu, bo widzowie i tak nie mają innej alternatywy. Poziom komentarza w TVN-ie czy Eurosporcie jest według mnie dosyć niski i w momencie, w którym ta zmiana następowała, uważam, że wyższy był w TVP. Jednak po kilku latach bez skoków w telewizji polskiej poziom zdecydowanie się obniżył. Komentarz Przemysława Babiarza, który zawsze pozostawiał wiele do życzenia, jest gorszy z roku na rok, a obecnie częstotliwość pomyłek i przekręceń jest tak duża, że czasami ciężko wyłapać jedno zdanie nie zawierające żadnych błędów. Poziom pozostałych komentatorów jak i studia również się opuścił. Za to w Eurosporcie poziom studia z roku na rok rośnie i obecnie uważam, że jest naprawdę wysoki. Od jakiegoś czasu wywiady przeprowadzane przez Eurosport i ich studio ogląda mi się bardzo przyjemnie. Więc gdyby TVP odzyskało teraz prawa do transmitowania skoków i każdorazowo miałbym wybór, gdzie oglądać skoki, raczej sięgnąłbym po nie w Eurosporcie. Odpowiadając jeszcze na drugą część pytania, myślę, że skoki nie powrócą do TVP w najbliższych latach. Następne pytanie zadała Dorota Madejczyk. Czy był ktoś, kto wygrał Puchar Świata, zdobywając w tym samym sezonie pierwsze punkty Pucharu Świata?
Nie licząc pierwszego w historii sezonu Pucharu Świata, gdy Hubert Neuper dokonał tej sztuki siłą rzeczy, był tylko jeden zawodnik, który wygrał cały sezon, zdobywając w nim jednocześnie swoje pierwsze punkty w karierze. Był nim najmłodszy zwycięzca Pucharu Świata w historii, czyli Toni Nieminen. Dokonał tego w sezonie 1990-91. Zwyciężył on już w pierwszym konkursie sezonu, zdobywając tym samym pierwsze punkty w karierze. W poprzednim sezonie startował tylko raz w ramach fińskiej krajówki, jednak zajął dopiero 48. pozycję. Kolejne pytanie zadał Noxu YouTube. Czemu Maciej Kot zawdzięcza powrót do formy? Zaznaczę, że jest to pytanie zadane jeszcze przed sezonem zimowym, kiedy forma Macieja Kota wydawała się być naprawdę wysoka, choć warto mieć na uwadze, że w Pucharze Świata również wystartował najwięcej razy od lat i zdobył pierwsze punkty od 2020 roku, nie licząc fatalnie obsadzonych zawodów w Rasznowie z zeszłego sezonu, ponieważ przypominały one bardziej Puchar Kontynentalny niż Puchar Świata. Ciężko powiedzieć, czemu dokładnie Maciej Kot zawdzięcza powrót do lepszej formy, jednak to, co moim zdaniem jest jego wyjątkową cechą, to ponadprzeciętny upór w dążeniu do celu. Od jego najlepszego sezonu 2016-17, kiedy wygrał m.in. 2 konkursy Pucharu Świata i został mistrzem świata w drużynie, minęło już 7 lat. Co prawda, kolejny sezon 2017-18 również był dla niego umiarkowanie udany, zdobył m.in. brązowy medal olimpijski w konkursie drużynowym, jednak forma była już wyraźnie słabsza. Od sezonu 2018-19 jest on jednak w głębokim kryzysie, a mimo wszystko wciąż ciężko pracuje, aby wrócić na szczyt. Myślę, że wielu zawodników na jego miejscu już dawno by się poddało, więc moim zdaniem to właśnie jego upór i konsekwencja sprawiły, że wrócił na wyższy poziom, choć ewentualny powrót do światowej czołówki wciąż jest kwestią otwartą i może być o to bardzo ciężko. 2 następne pytania zadał Matt Lem. Pierwsze z nich, czy wśród skoczków znajdują się zawodnicy, którzy ze wszystkich trofeów wygrali tylko kryształową kulę? W historii skoków był tylko jeden taki zawodnik. Był nim Szwed Jan Boklew, który sięgnął po Puchar Świata w sezonie 1988-89. Był to właściwie jego jedyny sezon spędzony w ścisłej czołówce Pucharu Świata, więc jego szanse na zdobycie jakichś trofeów poza kryształową kulą rozkładały się realnie tylko na ten jeden sezon. W kluczowych momentach nie spisywał się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W turnieju 4 skoczni zajął 5. miejsce, a na Mistrzostwach Świata w Lahti był indywidualnie dopiero 21. i 10. No i drugie pytanie, czy według Ciebie Jan Habdas, Kacper Juroszek i Tomasz Pilch mają jeszcze szansę w przyszłości stać się następcami w kadrze Kubackiego, Stocha i Żyły? Jest to bardzo aktualne pytanie, które zadaje sobie z pewnością wielu kibiców skoków. Obecny sezon wyraźnie pokazuje, że wielka polska trójka powoli schodzi już ze sceny i coraz trudniej oczekiwać, że dalej będą przewodzić polskiej reprezentacji. Od wielu lat mówi się, że nadchodzi czas na wymianę pokoleniową w polskich skokach. Jednak w tym momencie jest to bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Do tej pory w każdym sezonie, biorąc pod uwagę ostatnie lata, przynajmniej ktoś z trójki Stoch, Żyła, Kubacki odnosił jakieś sukcesy, przywoził medale z wielkich imprez, czy chociaż bił się o miejsca na podium i zwycięstwa w pojedynczych konkursach. Obecnie liderem reprezentacji Polski po raz pierwszy od zakończenia kariery przez Adama Małysza jest ktoś spoza wymienionej już trójki zawodników, czyli Aleksander Zniszczoł. O ile do niedawna można było jeszcze podważać jego pozycję w kadrze, o tyle w tym momencie, nawet w klasyfikacji Pucharu Świata, jest on najlepszym z Polaków. Poza tym, jako jedyny Polak w tym sezonie zanotował już konkursy Pucharu Świata zakończone w czołowej 10. Ciężko jednak mówić o nim jako o następcy i zawodniku, który ma przejąć ciężar sięgania po trofea, ponieważ jeszcze w tym sezonie skończy on 30 lat. Nie jest to więc zawodnik, po którym moglibyśmy spodziewać się jeszcze wybitnych wyników. Wspomniana w Twoim pytaniu trójka, Jan Habdas, Kacper Juroszek i Tomasz Pilch, na pewnym etapie swojej kariery dała się poznać jako bardzo utalentowana. Niestety Tomasz Pilch od lat nie tylko nie robi postępów, ale wręcz regularnie obniża swój poziom, a ma już przecież 23 lata. Kilka lat temu wydawało się, że na tym etapie może być już skoczkiem światowej czołówki, jednak stało się zupełnie inaczej i niestety nic nie wskazuje obecnie na poprawę. Kacper Juroszek zaliczył bardzo dobry ostatni sezon, jednak w obecnym jest tylko cieniem samego siebie i dokładnie to samo można powiedzieć o Janie Habdasie. W zeszłym sezonie obaj zdobywali już pierwsze punkty Pucharu Świata, natomiast w obecnym ciężko im nawet zdobyć punkty w Pucharze Kontynentalnym. Biorąc jednak pod uwagę, że są wyraźnie młodsi od Pilcha, a ich kryzys trwa jak na razie jeden niecały sezon, uważam, że obaj mają wciąż całkiem spory potencjał. Największego potencjału upatrywałbym jednak w innych zawodnikach, o których wspomnę w dalszej części filmu.
Filip Ambroziak zadał kolejne pytanie. Jak myślisz, czy to ostatni sezon Stocha w karierze? To kolejne pytanie, które polscy kibice zadają sobie w ostatnim czasie bardzo często. Oczywiście nikt nie zna na nie odpowiedzi, nawet sam Kamil Stoch. Jeszcze kilka lat temu byłem przekonany, że zakończy on karierę albo po sezonie olimpijskim 2021-22, albo rok później, zaliczając jeszcze Mistrzostwa Świata w Planicy. Skoro postanowił jednak skakać dalej, uważam, że powinien kontynuować karierę przynajmniej do kolejnych Igrzysk Olimpijskich. Zakończenie jej po obecnym sezonie, w którym nie mieliśmy właściwie żadnej wielkiej imprezy, a jego forma, jak i całej kadry jest na bardzo niskim poziomie, byłoby pożegnaniem w bardzo słabym stylu, który niestety pozostawiłby duży niesmak. Oczywiście nie jest powiedziane, że Kamil Stoch kiedykolwiek powróci jeszcze do dobrej formy, ale myślę, że wciąż stać go na nieco więcej niż pokazuje w tym sezonie. Biorąc pod uwagę jego determinację i chęć powrotu do czołówki przed zakończeniem kariery oraz wielkie imprezy, które szykują się w kolejnych latach, jak Mistrzostwa Świata w Trondheim w przyszłym roku, zimowe Igrzyska rok później, czy nawet Mistrzostwa Świata w Falun w 2027, myślę, że będzie chciał zakończyć karierę po jednym z tych wydarzeń, przy czym raczej nie będzie chciał tego robić tuż przed sezonem olimpijskim. Na ten moment, gdybym miał to rozłożyć procentowo, to powiedziałbym, że na 70% zakończy on karierę po sezonie olimpijskim w 2026 roku i na 30% rok później po Mistrzostwach Świata w Falun. Miałby wtedy 39 lat i byłby to już zdecydowanie najpóźniejszy moment na taki krok, aby mieć jeszcze szansę na pożegnanie się w niezłym stylu. Nie wykluczam jednak również całkowicie sytuacji, w której przytłoczony fatalnymi wynikami, o ile nie poprawi swojej dyspozycji w tym sezonie, postanowi zakończyć karierę już po tej zimie, ponieważ frustracja może okazać się zbyt dotkliwa. No i ostatnie pytanie na dziś zadał Filip Kudłaty. Jacy są polscy skoczkowie młodego pokolenia i czy jest realna możliwość, aby powstała jakaś nowa skocznia w Polsce? Dotarliśmy więc do pytania, przy którym możemy kontynuować myśl o młodych polskich talentach. Moim zdaniem najzdolniejszymi skoczkami w Polsce, którzy naprawdę mają potencjał, aby w ciągu kilku lat stać się następcami Wielkiej Trójki, są Kacper Tomasiak i Łukasz Łukaszczyk. Pierwszy z nich ma 17 lat, a drugi 16. Tomasiak już w zeszłym sezonie jako 16-latek zajął 4. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów, po czym wygrał w Zakopanem konkurs FIS Cupu. Natomiast Łukaszczyk w obecnym sezonie wywalczył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, mimo że upadł w swojej finałowej próbie. Gdyby nie upadek, zdobyłby złoto z gigantyczną przewagą. Obaj zawodnicy, jak na swój wiek, prezentują świetną, dopracowaną technikę, mają bardzo dobre czucie powietrza, są chwaleni przez trenerów i osiągają bardzo dobre wyniki. Aktualnie trwają Mistrzostwa Świata Juniorów w Planicy, gdzie obaj powalczą z pewnością o medale. Uważam, że warto śledzić rozwój kariery obu tych zawodników, ponieważ już niedługo możemy mieć z nich dużo pożytku. Odpowiadając jeszcze na drugą część pytania, obecnie w Polsce nie planuje się budowy nowych skoczni narciarskich. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Na koniec przypominam, że w opisie filmu znajdują się linki do wspierania kanału w zamian za różne bonusy oraz do mojego drugiego kanału Menadżer TV. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie do usłyszenia.